Jak daleko mogą sięgać granice wszechświata? Czy jesteśmy w stanie jednoznacznie ustalić, gdzie się kończy? Astronomowie chyba od zawsze próbują znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dzięki obserwatorium Keck odkryto niezwykle odległą galaktykę, która może wyznaczyć nową granicę obserwowalnego wszechświata. Z kolei drugi temat dotyczyć będzie nowo odkrytej superziemi, ponad 2 razy starszej od naszej własnej planety. Zaczynamy! Ale zanim przejdziemy do tematu, tradycyjnie astrozagadka. Co to jest? Odpowiedź koniecznie napisz w komentarzu, a odpowiedź na zagadkę w kolejnym odcinku. Ludzie od lat aż po dzień dzisiejszy zadają sobie pytanie, jak i kiedy to wszystko się zaczęło. Kiedy powstał wszechświat? Dzięki osiągnięciom współczesnej astronomii wiemy, że zgodnie z ogólnie przyjmowanymi modelami kosmicznymi czas i przestrzeń miały swój początek w Wielkim Wybuchu. Około 13,8 miliarda lat temu. Naukowcy nadal nie są jednak pewni co do tego, jak mógł wyglądać on w swoich najwcześniejszych latach. W związku z tym te pierwsze lata istnienia nazywane są często ciemnymi wiekami. Przyjęto, że rozpoczęły się w przybliżeniu 370 000 lat po Wielkim Wybuchu i trwały przez setki milionów lat. Skąd ta nazwa? Otóż w tamtych czasach jedynymi źródłami światła były fotony uwolnione przez neutralne atomy wodoru lub te, które zostały już uwolnione wcześniej. Światło tych fotonów jest dziś dla nas niewidoczne i jedyne ich ślady obserwowane są jako mikrofalowe promieniowanie tła, w skrócie CMB od angielskiego wyrażenia Cosmic Microwave Background. Prowadzenie obserwacji tak odległych zakątków wszechświata jest więc niezwykle trudne. Aby dostrzec obiekty oddalone od nas o kilkanaście miliardów lat świetlnych, potrzebne są odpowiednie instrumenty i metody badawcze. Do najnowszych badań wykorzystano znajdujące się na Hawajach teleskopy Kecka oraz zjawisko nazywane przesunięciem ku czerwieni. Badania zostały przeprowadzone przez międzynarodowy zespół astronomów z kilku ośrodków naukowych pod kierownictwem profesora Nobunari Kashikawy z Uniwersytetu Tokijskiego oraz Linhua Yanga z Kavli Institute for Astronomy and Astrophysics. Wyniki tych szeroko zakrojonych badań zostały opublikowane w periodyku Nature Astronomy. A co się takiego udało odkryć? Otóż udało się, moi drodzy, zidentyfikować najstarszą jak dotąd galaktykę GN-Z11, która, jeśli powtórne badania to potwierdzą, stanowić będzie swego rodzaju nową granicę widzialnego wszechświata. Teraz wróćmy jeszcze na chwilę do efektu przesunięcia ku czerwieni, które już w roku 1842 przewidział Christian Doppler. O co chodzi? Otóż polega to na tym, że w miarę jak fala światła podróżuje w stronę Ziemi przez stale rozszerzającą się przestrzeń kosmiczną, to długość tej fali ulega przesunięciu w kierunku czerwonego krańca widma elektromagnetycznego. Światło o najdłuższej fali ma właśnie kolor czerwony. Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku obiektów, które zbliżają się do naszej planety. Wówczas długość fali ulega skróceniu i przesunięciu w przeciwnym kierunku końca widma, a jest to tak zwany efekt przesunięcia ku fioletowi. Przesunięcie ku czerwieni wykorzystuje się m.in. właśnie do określania tempa rozszerzania się wszechświata, no i określania odległości różnych obiektów między galaktykami, gwiazdami, ale głównie galaktykami, bo to one najszybciej nam uciekają. Jak poinformował Nobunari Kashikawa, z naszych badań wynika, że galaktyka GN-Z11 wydaje się być najodleglejszą jak dotąd galaktyką i znajduje się 13 miliardów 400 milionów lat świetlnych stąd. Oznacza to, że istniała już 400 milionów lat po tym, jak powstał wszechświat. Już wtedy się uformowała. Z naszej perspektywy GN-Z11 jest odległa tak bardzo, że wyznacza nową granicę obserwowalnego wszechświata. Fakt faktem, że nie jest to nowo odkryty obiekt. Galaktykę obserwował już wcześniej kosmiczny teleskop Hubble'a, jednak dokładne określenie odległości nie było możliwe ze względu na brak odpowiedniej mocy obliczeniowej oraz instrumentów pomiarowych. Udało się dopiero przy użyciu tego wspomnianego obserwatorium Kecka i to właśnie dzięki niemu udało się wykonać te dokładniejsze obliczenia dzielącej nas odległości. Dzięki tego typu badaniom astronomowie zyskują wgląd w to, jak wyglądał wszechświat, gdy był jeszcze bardzo, bardzo młody. Miał zaledwie kilkaset milionów lat. Teraz czas na kolejne obserwacje i powtórne wykonanie wszystkich obliczeń. Jeśli dadzą taki sam wynik, wówczas badacze będą mogli już z pełnym przekonaniem i pewnością potwierdzić, że galaktyka GN-Z11 jest najbardziej oddaloną galaktyką, jaką udało się kiedykolwiek zaobserwować.
A ja dziękuję serdecznie wszystkim patronom, to jeszcze nie jest koniec, nie uciekajcie, to tylko podziękowania dla tych, którzy wspierają Astrofazę, dla patronów i wspierających na kanale YouTube. Jeżeli jesteście zainteresowani zostaniem jednym z nich, to wszystkie informacje w opisie filmu i w zakładce z kartami. No i cóż, czas na podpowiedź do Astrozagadki. Czy teraz już wiecie, co to jest? Koniecznie piszcie w komentarzu. W trakcie analiz danych pochodzących ze zbiorów obserwacji prowadzonych przez kosmiczny teleskop TESS, naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside zauważyli kolejną niezwykłą egzoplanetę. Krąży zbyt blisko swojej gwiazdy, żeby mogło zaistnieć tam jakiekolwiek życie, takie jakie znamy, jednak jej unikatowość tkwi w czymś zupełnie innym. Otóż wygląda na to, że jest to jedna z najstarszych planet skalistych, jakich kiedykolwiek udało się znaleźć. Bardzo stara planeta. Gwiazda TOI 561, wokół której krąży planeta, oddalona jest od nas o blisko 280 lat świetlnych i stanowi dość rzadki typ gwiazd centralnego zgrubienia galaktycznego. Jest to najgęstszy obszar galaktyki, znajdujący się w jej centrum. W zależności od konkretnej galaktyki może wyglądać zupełnie inaczej. Wspólnymi elementami jest natomiast to, że w jego wnętrzu znajduje się galaktyczne jądro. Centralne zgrubienie nie jest miejscem, w którym mogą formować się nowe gwiazdy. Zawiera jedynie tak zwane gwiazdy drugiej populacji, które powstawały wraz z tworzącą się galaktyką dawno temu, miliardy lat temu. No więc właśnie takie gwiazdy się tam znajdują. TOI 561 posiada w swoim składzie znacznie mniej metali niż nasze Słońce, a jej wiek astronomowie szacują na około 10 miliardów lat. Metale to wszystkie pierwiastki powyżej litu. Jest więc ponad 2 razy starsza niż Słońce, którego wiek ustalono na około 4 miliardy 600 milionów lat. Biorąc pod uwagę to, że planety powstają bardzo szybko po powstaniu gwiazdy, zanim jeszcze intensywne wiatry nie wywieją z okolic gwiazdy gazu i pyłu, to założyć można, że planety charakteryzują się podobnym albo tym samym wręcz wiekiem, co ich gwiazdy macierzyste. Odkryta egzoplaneta TOI 561b to planeta skalista, tak zwana superziemia. Jest około połowę większa od Ziemi, ale na okrążenie swojej gwiazdy potrzebuje zaledwie pół ziemskiego dnia. Tak krótki okres orbitalny spowodowany jest tym, że planeta znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, a to z kolei prowadzi do tego, że na jej powierzchni temperatura może wynosić nawet ponad 2700 stopni Celsjusza. Jest więc zdecydowanie za gorąca, żeby mogło tam istnieć życie, jakie znamy. Chociaż, jak twierdzą naukowcy, nie oznacza to, że kiedyś nie mogło ono tam istnieć. Jak najbardziej mogło być właśnie w ten sposób. TOI 561b charakteryzuje się też niską gęstością i w porównaniu do Ziemi zawiera znacznie mniej ciężkich pierwiastków. To właśnie sugeruje naukowcom, że musi być w wieku co najmniej 10 miliardów lat i powstawała we wczesnym etapie życia swojej gwiazdy. Według odkrywców istnienie tej egzoplanety pokazuje, że planety mogły formować się we wszechświecie nawet od samych początków jego istnienia. I przy najstarszych gwiazdach w naszej galaktyce może istnieć całe mnóstwo planet skalistych, na których potencjalne życie miałoby bardzo dużo czasu, żeby w ogóle zaistnieć. No wręcz miliardy lat. Moi drodzy, to by było na tyle. Na koniec ostatnia podpowiedź co do astrozagadki. Czy już wiecie, co to było? Jeśli tak, piszcie w komentarzach, a odpowiedź już w kolejnym odcinku. Zapraszam też serdecznie na nasz drugi kanał, czyli Astro Chillout, i na Instagram Astrofazy, a my widzimy się w kolejnym odcinku Astro Shortów. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!